Wymiana oleju to z jednej strony dość błaha sprawa, z drugiej zaś przyprawiająca niejedną osobę o ból głowy. I choćby wydawać się mogło, że jest to proces oczywisty i powinien być wykonywany regularnie, to jak sięgnę pamięcią na jakie forum motocyklowe czy samochodowe bym nie zalogował się, to zawsze w top 5 najważniejszych tematów było: kiedy wymieniać olej, jaki olej zalać, czy olej powinien być wymieniany. I może zanim przejdziemy do tematu, to wrzucę tutaj takie małe ostrzeżenie. Uwaga! Wszystko, co usłyszysz w tym filmie, jest tylko i wyłącznie moją opinią. Informacje przekazane tutaj oparte są o moje doświadczenia. Nikogo w tym filmie nie chcę przekonać do wymiany lub niewymieniania oleju. Pamiętaj, że wszystko, co robisz ze swoim samochodem czy motocyklem, robisz na własną odpowiedzialność. A zapytać się możecie, dlaczego takie ostrzeżenie tutaj wrzuciłem? Ano, żeby zaraz jeden z drugim nie zarzucili mi, że na YouTubie głoszę jakieś herezje i na podstawie mojego filmu zatarli silnik. No więc może jako wstęp do tematu powiem wam, co najczęściej słyszałem, a raczej co najczęściej czytałem na różnych forach, w różnych topikach na temat wymiany oleju. Otóż, tak jak z każdą rzeczą, taki wymiana oleju ma swoich zwolenników, stanowczych przeciwników i zagorzałych fanatyków. Zwolennicy mówią, że olej powinno się wymieniać co jakiś określony czas albo co określony przebieg i niezależnie od tego, co lub za ile zalejesz, ważne, że zalałeś coś świeżego. Przeciwnicy z kolei mówią, że jest multum badań w internecie na to, że oleju w zasadzie nie trzeba wymieniać, a nawet jak wymieniać, to raz na 5 lat, bo on i tak się nie zużywa. A w zasadzie wymiany oleju są podyktowane niczym innym jak kaprysami wielkich korporacji, aby nabijać kabzę producentom oleju. Fanatycy z kolei to szczególna grupa olejarzy, którzy proces wymiany oleju rozkładają na czynniki pierwsze, na atomy. Nie wiecie, o co chodzi? Ano topik na temat wymiany oleju w Audi, na forum Audi A4, na którym kiedyś byłem, miał kilkaset stron. I panowie z różnych branży analizowali proces produkcji oleju, jego rozlewania, rafinacji i różnych tego typu rzeczy. Miałem gdzieś, ale teraz nie mogę znaleźć tabelkę, w której to oleje, a w zasadzie każdy olej z osobna, miał ponad 50 punktów składowych. To znaczy jego skład, jego właściwości chemiczne, fizycznie ogólnie rozbity był na czynniki pierwsze. Co ciekawe, proces omawiania wymiany oleju przez wyżej wymienionych panów zajmował im w zasadzie cały okres od wymiany do wymiany. Przynajmniej mieli co robić. No i po krótkim wstępie może przejdziemy do tego, czy powinniśmy wymieniać olej, czy nie powinniśmy. Odpowiedź jest krótka. Tak, ja wymieniam olej. Wymieniam olej we wszystkich moich pojazdach. Jako duży już chłopiec wiem, że można spokojnie smażyć kotlety przez cały dzień na jednej patelni, wlewając tylko raz na nią olej. Wiem również, że kiedy wrzucisz już 3., 5. czy 10. kotleta, to ten olej nie smaży tak samo jak na początku. Innymi słowy, dochodzi do jego zużycia, coś zaczyna skwierczeć, coś zaczyna śmierdzieć, coś zaczyna się przypalać. Podobne zdanie mam na temat oleju, czy to w samochodzie, czy to w motocyklu. Zaliczam się zdecydowanie do grupy zwolenników wymieniania oleju, jednak ze zdroworozsądkowym podejściem do tego tematu. Otóż w swoich pojazdach wymieniam olej raz do roku. I w przypadku aut nie dalej jak przy 12 000 km przebiegu, a jeżeli chodzi o motocykl, to również raz do roku, ale nie dalej jak 6000 km. Chociaż muszę tutaj z ogromnym wstydem przyznać, że jeszcze w żadnym sezonie 6000 km nie machnąłem. I teraz dlaczego tak robię? Bez względu na to, czy silnik w samochodzie czy w motocyklu dużo pracuje, czy też trochę sobie stoi i jest nieużywany, to uważam, że następuje powolna utrata właściwości tego płynu. To znaczy oleju. Jeżeli spojrzymy jeszcze na motocykle, które zakresy obrotowe silników mają dużo wyższe jak auta, to tym bardziej ważne jest, aby zalewać świeży olej, aby jak najdłużej trzymał swoje parametry. Do tych parametrów jeszcze wrócimy chwilę później, bo to będzie o zdroworozsądkowym podejściu. Otóż uważam, że podczas pracy silnika, kiedy to metalowe elementy ocierają się o siebie, zwłaszcza podczas rozruchu, kiedy to silnik jest jeszcze zimny, kiedy to smarowanie na początku jest słabe, mogą pojawić się jakieś opiłki, brudy czy inne rzeczy, które gdyby olej nie był wymieniany przez długi okres czasu, mogłyby nagromadzić się w takiej ilości, że doprowadziłyby do jakiegoś uszkodzenia. Olej w silniku, jakby nie patrząc, jest elementem smarnym, a jak wiemy, nie bez powodu niektóre rzeczy muszą być smarowane, aby działały poprawnie. Coś jak nasze stawy, gdyby nie było w nich kolagenu. Gdyby nie olej i jego prawidłowe działanie, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w niedługim czasie po starcie silnika doszłoby do jego zatarcia.
Metal tarłby o metal i w ten sposób doprowadzilibyśmy do mocnego uszczuplenia naszego portfela. Jestem zdania, że coroczna wymiana oleju, nawet jeżeli mówimy o wymianie w warsztacie, a nie robimy tego sami, nie jest jakimś drakońskim kosztem, którego nie moglibyśmy ponieść. Pomyślcie sobie w ten sposób. Nie wymieniacie oleju rok, drugi, trzeci. Zaoszczędziliście te kilkaset złotych w zależności od tego, gdzie i jaki olej zalewacie. Aż w końcu dochodzi do zatarcia silnika i macie na wydanie 5, 10 czy 15 tysięcy złotych na nowy blok i wymianę. Patrząc zdroworozsądkowo, jest to nieopłacalny zabieg, tak samo jak próba niezapłacenia za parking na mieście 2 zł. Nawet jeżeli uda Wam się te 20 razy zaoszczędzić po 2 zł, to i tak najmniejszy mandat za parkowanie będzie Was kosztował 2, 3 czy 5 razy tyle, więc gra po prostu nie jest warta świeczki. A wracając do tego zdroworozsądkowego podejścia, jeżeli chodzi o parametry oleju, otóż jak wspomniałem na początku filmu, nie jestem jakimś znawcą, nie czytam super składów olejów, opieram się na tym, co mówi książka serwisowa, jakie podaje parametry oleju i taki zalewam. Ponieważ we wszystkich swoich pojazdach wymieniam olej regularnie, nie robię z tej wymiany oleju jakiegoś rocket science. Jeżeli przychodzi do wymiany oleju, to do motocykla leję Motul, a do samochodu czy to Castrol, Shell, czy co tam aktualnie jest u mechaniora lub w sklepie. Najważniejsze, aby zgadzały się podstawowe parametry, kryteria, które wyznacza producent. Przez wszystkie lata nie zauważyłem różnicy w zalewaniu Castroli, Mobili, Motuli czy nawet Ravenoli. Wiadomo, wiele słyszy się, że są jakieś podróbki oleju, że gdzieś tam w sklepach sprzedawane są lekko inne opakowania. Mówimy tu oczywiście o sklepach internetowych, bo na stacjonarnych się jeszcze na to nie natknąłem. Ja swoje oleje kupuję zawsze w sklepach stacjonarnych. Staram się, aby to były zawsze te same punkty. W Gdańsku jest o tyle fajnie, że mamy kilka dużych, można by powiedzieć wręcz hurtowni motoryzacyjnych. Jak przychodzi czas wymiany oleju, to jeżeli nie zlecam tego mechanikowi, to zawsze kupuję w tych miejscach i nigdy się jeszcze nie zawiodłem. Tak więc w zasadzie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jaki olej zalewać do motocykla, a jaki do samochodu. I o ile nie jest to marka krzak oleju, to jestem zdania, że jeżeli ma parametry zgodne z wymaganiami w Waszych samochodach czy to motocyklach, to na taki domowy użytek motocykla czy samochodu, jak większość tutaj osób przypuszczam ma, w zupełności podstawowe marki dostępne na naszym rynku wystarczą. Absolutnie nie jestem zwolennikiem, aby zalewać oleje za jakieś astronomiczne kwoty. No chyba, że ktoś nie ma co robić z pieniędzmi. To już jest jego decyzja. W moim mniemaniu jest to strata pieniędzy i przerost formy nad treścią. No ale sam w gronie swoich znajomych mam ludzi, którzy kupują kable HDMI o wartości wyższej niż mój telewizor, tylko po to, by mieć możliwie najlepszą jakość obrazu. Że tak powiem, kto bogatemu zabroni. Ale jeżeli ktoś mnie się pyta, czy kupić 4 litry oleju za 100-200 zł, czy lepiej dołożyć i kupić za 400 czy 500 zł, to zdecydowanie powiem, że nie warto. No ale słuchajcie, żeby nie było, doskonale rozumiem, że osoby, które dopiero co kupiły swój samochód, czy to nowy motocykl i chcą o niego zadbać jak najlepiej, przeszukują odmęty internetu, żeby znaleźć ten najlepszy, najbardziej polecany olej do swojej maszyny. I trafiają na takie tematy na forach motoryzacyjnych, gdzie na przeczytanie ich trzeba poświęcić co najmniej długi urlop, a i tak nie wiadomo, czy się da przez nie przebrnąć. Od razu mogę tym osobom powiedzieć, ważne jest, aby wymieniać olej. A to, czy zalejecie Castrola, Motula, Elfa, Shella, Valvolina czy innego Lotosa, to naprawdę jest już sprawa drugorzędna. Ważne, aby Twój silnik, jednostka napędowa Twojej maszyny miała świeże, czyste smarowidło. No chyba, że lubisz przez miesiąc codziennie na tym samym oleju smażyć frytki. Kto wie? No nic, w tym filmie to tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak często Wy wymieniacie olej i czy w ogóle go wymieniacie. Ja już się z Wami żegnam. Na razie, cześć!